Czyli mój ojciec czyli mój dziadek, mój ojciec, tak jak mówię, 12 lat miał, jak już musiał pracować na ziemi. Jak dziadek zmarł, to mieli 12 tak zwanych morgów. Morg to jest mniej więcej, trochę więcej niż pół hektara ziemi. 12, ale potem się ożenił z moją mamą i swoją pracę dorobili się 30 morgów. Pokupywali różne ziemi i byli we wsi najbogatsi. Moja rodzina była we wsi najbogatsza, nam się dobrze powodziło. Mieli już przed 1939 roku radio. Takie radio było, to się nazywało, znaczy nie tranzystorowe, ale na takie szkiełka. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale to tylko jeden mógł słuchać. I to tego radia słuchali i ten, co słuchał, to powtarzał to tym wszystkim. No. Kryształkowe, bo to były radia kryształkowe, z jakichś kryształków to były robione. No. A to też byli jako jedyni mieli radio na wsi. No potem już od 1944 roku to ci już tam opowiadałem. No, mama widnienka z tego, że moja mama to pochodziła z rodziny szlacheckiej, tylko ze zubożałej szlachty. Już bardzo, bardzo zubożałej. No. Mój wujek, czyli brat mojej mamy, był malarzem. Piękny portret wymalował mojego dziadka ze strony mamy. To ten portret zawsze u nas wisiał. Do lat 70. prawie. Wisiał. I go zawsze obserwowałem. Piękny dziadek taki już był łysy tego, ale z takimi wąsami, wiesz, taki okrągły, taki zdrowy, wiesz. I jak zacząłem się już tak bardziej interesować naszymi korzeniami, to pojechałem do brata, bo już nie widać go było na ścianie, do brata, żeby wziąć ten obraz, ten portret dziadka, bo to był na olejno zrobiony przez syna. I jego syn to zrobił. I go tutaj, wiesz, odrestaurować, kupić ładne ramy. Tam też był w ramach takich, wiesz, koszy. I okazuje się, zaczęli szukać, to okazuje się, że syn mojego brata, jako mały dzieciak, tam gdzieś tam przy jakimś remoncie zdjęli ten portret, tam wziął nożem i go pokroił, podziugał tak, wiesz, nożem. To oni wzięli, wyrzucili. Cholera, nie mogę żałować. Tak. Czy dziadek może mi opowiedzieć o historię, to w ciągu wojny, że to, nie pamiętam kto, ale jakaś ciocia i jakiś wujek mieli tam 15-16 lat i tam do Niemiec wieźli ich do jakiegoś... Tak, nie, z naszej rodziny akurat nie, bo wywozili młodych ludzi na tak zwane roboty do Niemiec. Zabierali. I podlegał temu ten najstarszy brat. Ale jak ktoś był żonaty, to nie zabierali, tylko samotnych brali. I mój ten najstarszy brat, jak miał 21 lat, się ożenił. Dlatego? Dlatego się ożenił. On miał na rzecz, on się ożenił szybko, żeby nie wzięli go na roboty. A w naszej rodzinie nikt nie był na roboty. Nikt nie był na robotach z naszej rodziny. Ale byli ludzie, których znam, byli na robotach. Większość wróciło, niektórzy nie wrócili, ale większość wróciło. Niektórzy zostali na zachodzie.
Był taki nasz sąsiad, to znaczy jeden dom, tylko taki sąsiad, co mówił, że ten jego syn zginął od tej miny, jedyna, to on wrócił w 1946 roku dopiero. To on był żołnierzem w 1939 roku, ten sąsiad. I go Rosjanie wzięli do niewoli, bo on tam na wschodzie był żołnierzem. Rosjanie go wzięli do niewoli. A po 3 dniach przyjechali Niemcy do Rosjan, się dogadali i wszystkich tych Polaków, którzy tam byli, to Niemcom wydali. No i tam tych poza oficerami, bo oficerów zabrali Rosjanie. A żołnierzy wydali, a ten był żołnierzem prostym. No i jego wzięli do Niemiec, bo tam sadzali ich do tych obozów jenieckich, ale jak ktoś się zgodził, czy bez zgody, młodych brali do robót i on poszedł i gdzieś tam pracował w gospodarstwie rolnym. Całą wojnę przepracował i przeżył. Jak wrócił, tylko się okazało, że syna już nie ma. I przeżył ten facet. To osobiście tego znałem, co w Niemczech właśnie pracował na takich robotach. Tylko, że był wzięty. A z innych to nie, może to z rodziny Boniewiczus, może ktoś. Coś mnie, mama zawsze to opowiada, to nie wiem. Nie, to z naszej rodziny nikt nie był na robotach. Okay. Z naszej rodziny nikt nie był na tak zwanych robotach. Jakaś, że tam szukali mężczyzny, ale wtedy wszyscy mężczyźni to schowali się, to wtedy to... Jeden wyszedł, tak? Bo wtedy brali kobiety i wtedy jeden wyszedł, żeby być... To jest inna, to nie z mojej rodziny, to z rodziny babci. O, okej. Siostra babci miała narzeczonego, bo ta siostra też dużo starsza, ma już 90 lat skończyła, żyje jeszcze zresztą. Siostra babci. I Niemcy, jak już się tam wycofywali, czyli w 1944 roku, złapali ją tam i brali do roboty. Tak jak mężczyzn, bo ten mój brat, co mówiłem, że nie wiadomo co było z nim, to on tam 6 kilometrów dalej, tam ich Niemcy upędzili, on tam się gdzieś schował, przetrwał ten front i okazuje się, potem wrócił. Cały, tylko był schowany. No, a to jej wzięli, ona miała narzeczonego tam w tej samej wsi, jak on zobaczył, że ją zabrali, to on też się ujawnił i poszedł z nią. I ich tam tu aż pod Warszawą i oni się znaleźli. To w 1944 roku, to w sierpniu, to wrócili w styczniu 1945 roku dopiero. Bo byli u tych Niemców tam, przy żołnierzach tam, wiesz, tam załatwiali o prowiant, nie prowiant, przy kuchniach, o takich pracach pomocniczych. Proszę Ciebie. I wrócili i się pobrali. No on już nie żyje, a ona jeszcze żyje. A to ze strony babci to było. A to też nie na roboty do Niemiec, tylko to były w Polsce oni byli, tylko że jak Niemcy się cofali, to ich zabrali do robót takich przy froncie. A co innego były wywózki do Niemiec, gdzie niektórzy byli 4-5 lat dopóki się wojna nie skończyła. A jeszcze ci... na drugim? 0,5? A nie, 0,5. To do pół do 12 dopiero. Pół do 12, ja myślę. O której zaczyna się? 0,40. O, okej. To jeszcze godzina. A też tam historię opowiem ze strony rodziny mojej mamy, że ona była przeoryszą w takim klasztorze.
ten klasztor nazywa się Loreto, to jakoś związane z Włochami, ale to w Polsce jest, to jest tam od Wojówki to jest z 15 kilometrów. I do tej pory tam to jest Loreto. I ona była w XIX wieku, no, w pierwszej połowie XIX wieku przeoryszą. Przeoryszą, czyli taką szefową klasztoru, to się przeoryszą nazywa. I była znienawidzona przez okolicznych chłopów. Proszę Cię. Mimo, że tam wszyscy byli, wiesz, katolicy, chrześcijanie i bo okazuje się, że ona dostała, ten klasztor dostał, nie wiem, czy od króla, czy tam był taki ród książąt zamojskich, to tam całe okolice do niej należały, czy od tych zamojskich, uprawnienie do zbierania takich dziesięcin, czyli podatków takich od okolicznych mieszkańców raz na rok. No wiesz, a kto podatki lubi płacić? Dlatego ją nienawidzili. Proszę Ciebie. To guzynkę. A miała drugiego brata starszego, co objął całe gospodarstwo, bo ten jeden malarz to tam gdzieś się wyprowadził. Wiesz, to taki był artysta, wiesz, to tam, proszę Ciebie, a brat objął te dwie włóki po swoim ojcu, czyli po moim dziadku. No i moją mamę miał spłacić, co tam się mamie należało, wiesz. A że był cwańszy, mądrzejszy i czasy były takie, że w 26 roku to w Polsce taka była inflacja, że w Polsce 2 miliony kosztowało jedno jajko. 2 miliony, to jeszcze były wtedy franki niemieckie jeszcze były. 2 miliony w Polsce jedno jajko kosztowało. I to tak leciało, że wiesz, że dzisiaj kosztowało 100 000 i jutro 500 000, pojutrze 1 000 000, wiesz. I ten miał jakieś pieniądze i to moją mamę w tym czasie spłacił. Jak to spłacił, to mama tylko za to kupiła sobie taki elegancki kożuszek, a to całą spłatę z majątku wielkiego. Bo tak to wszystko, wiesz. I ten kożuszek miała, ja go pamiętam jeszcze, bo był ładny, tak wyszywany, taki, wiesz, kożuch, tak ze skóry. Jak Ruscy w 1944 roku, jak nas okradli, to ukradli kożuszek. Proszę Cię. Z całego mamy majątku, wiesz. Czyli musiała się z ojcem dorabiać, wiesz, sama. A wtedy, jak to nas tak okradli, to ojciec miał, ja go trochę pamiętam, ale mało. Ojciec miał takie, kiedyś były takie słynne zegarki, Cyma się nazywały, to najsłynniejsza firma była, ta szwajcarska, złote zegarki. To były z takim wieczkiem, co się nosiło tutaj, wiesz, na łańcuszku, nosiło się w kieszonce takie specjalnej, w kamizelce. Złoty zegarek to miał ten ojciec i te Ruscy właśnie cholerę ukradli. Ojcu też ten złoty zegarek to była najcenniejsza rzecz. Bo te inne to były mniej cenne, ale potrzebne. Bo nie było. No. Zresztą wiedzieli, że jak ci Rusy to ukradli, to oni gdzieś pojechali, to sprzedali przecież. Przecież oni tym nie chodzili. Zegarek to może nie sprzedali, ale te wszystkie ubrania, buty to sprzedali przecież. Wiesz. No i jeździli tam po okolicznych jarmarkach takich targach, gdzie tam handlowali ludzie. Proszę Ciebie, a nie jeździli na ten targ, co koło nas jest. Blisko, tam 5 kilometrów, tam gdzie ja chodziłem do szkoły. Tylko jeździli tak po 20 km, po 15, szukali ci gdzieś na targu, nie ma nic tego. No i no i nie znaleźli tam nic. Ale poszli kiedyś na ten targ, bo tam się w środy zawsze odbywa, do tej pory zresztą. I tam z
stały te stragany tam sprzedawane różne rzeczy i siostrze chciała kupić jakieś palto na zimę. Podchodzi, przymierza, a to siostry palto. Moi, proszę Ciebie. No to nic nie powiedziały. Wiesz, poszli na policję i policja przyszła. No to palto, tam jeszcze jakieś drobne rzeczy było. A one były z Tłuszcza, taka miejscowość tutaj bliżej jest. I tam pojechali, wiesz, rewizję zrobili. No to jakieś 25-30% tych ciuchów odnaleźli u tych paserów. I to się zwróciło, proszę Cię. No, całkiem przez przypadek. Chciała kupić swoje palto. No i tam ci się tłumaczyli, bo ci Ruscy pojechali do tego Tłuszcza, to 10 km od nas jest. Sprzedali, powiedzieli, że to z Warszawy, z Pragi przywieźli, bo jeszcze Warszawa nie była zdobyta, to tylko, ale na Pradze już stale z drugiej strony Wisły, że oni to z Pragi przywieźli. To tam, czyli jak z Pragi, no to daleko nie szli sprzedawać, tylko na najbliższy targ. Nasi ludzie zakładali, to sprzedają na najdalszy, tak? Ale na najbliższy targ. Proszę Ciebie, nieraz takie były, wiesz. I w końcu odbudowali to wszystko, wiesz. Wszystkie budynki pobudowane zostały po ciężkiej pracy. To też trzeba, wszystko było cięte przez tych traczy. Ciężka robota, wiesz. Cała, no, na niektórych wsi to za 10 lat jeszcze nie pobudowali. Ci biedniejsi ludzie, bo nie mieli ani pieniędzy, ani koni, żeby takie drzewa ściągnąć, ani nic. I w takich prowizorkach mieszkali. Potem już w następnym roku już tam ci tacy bardziej zamożni gospodarze to już sobie tam pomaleńku stawiali domki takie słabe. A tak jak ci mówię, w 1944 roku tylko te 2 domy stały. Proszę Ciebie. Bo tam okradli, to córkę dziedziczki też okradli wtedy ci Ruscy, bo nas okradli, pojechali tam. No nie wchodzili do tych takich chałm, widzisz. Jakieś takie ziemlanek, nieziemlane, wiesz, takie, tylko do domu. Tam pojechali, tam nawet postrzelili jakąś kuzynę tej córki dziedziczki nawet, ci Rosjanie, bo coś tam pewnie się może opierał, czy coś, nie zastrzelili, ale postrzelili go. I on też okradli. Wsio. Równo. Także nie było to łatwe życie, jak widzisz. A do tej pory tutaj mam jeszcze, jak tak palcem weźmiesz, bo tutaj ja sobie najbardziej zdrapałem, to taka chrząstka mi została tutaj. Nieraz jak jestem taki, wiesz, tam coś wypiję, czy mi jest bardzo gorąco, to czasami jeszcze, ale bardzo mało, mam bardziej czerwoną tutaj tą twarz. A te oczy mi po 2 tygodniach otworzyłem i okazało się, że mnie oczu nie uszkodziło. Uszkodziło mnie tylko tutaj, to wiesz. Po 2 tygodniach okazało się nieuszkodzone mało oko. To się wszystko pomaleńku zagoiło. I te palce dzięki temu białku, jedyne lekarstwo. Mama skądś, nie wiem skądś wiedziała, że tak trzeba robić, bo tak to prawdopodobnie blizny pozostały. Wiesz, no nie wiem. Bo tu było normalnie ciało, bez skóry. A wiesz, to się to zrastało wszystko. Swędziało tak jasna cholera. A przecież ważne, że się potrafił, jak to się goiło, te strupy. To swędziało jak diabeł. Także życie było takie nieraz dramatyczne, nieraz takie niedramatyczne. Ale niełatwe.